Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o komputerze Dell Optiplex 7050. To są komputery głównie używane do celów domowych, biurowych. Komputery z procesorami 6. i 7. generacji Intela. Komputery już nieprodukowane, aczkolwiek na rynku znajdziecie sporo takich komputerów polizingowych, które są w doskonałym stanie technicznym, jak ten egzemplarz, i w bardzo dobrym czy dobrym stanie wizualnym. Czyli na początek zobaczcie tutaj, jak to wygląda z przodu. Z przodu mamy tak, porty USB, mamy aż 4 porty USB, w tym jeden tam jest USB 3.0, USB-C, wyjście słuchawkowe. No i z drugiej strony tych portów jest znacznie więcej. Tutaj mamy 4 porty USB 3.0, 2 porty USB 2.0 i karta Ethernet 1 GB. Natomiast jeżeli chodzi o wideo, możemy podłączyć aż 3 monitory, czyli tak jak tutaj widzicie, mamy 2 porty DisplayPort i 1 port HDMI. Także no jest to spore jak na taki mały komputer. Na pewno się przyda. Sam komputer jest dość stosunkowo mały. Mniejszy na przykład od Lenovo M700. Jak na taki komputer typu SFF jest to sprzęt taki raczej kompaktowy, bym powiedział. I teraz zobaczymy sobie, co jest w środku. Tutaj, żeby się dostać do wnętrza, trzeba zdjąć tą pokrywę górną. Tak, i zobaczcie, mamy już tutaj. Tak to wygląda z bliska mniej więcej. Tutaj widzicie, iż jest taka metalowa klatka na dyski, którą sobie zdejmiemy, aby zobaczyć, co jest w środku. Aby zdjąć tą klatkę, najpierw trzeba ten panelik odpiąć. To jest na takich zaczepach, to szybko wychodzi. I sama klatka. No i zobaczcie, tutaj jest ta klatka właśnie na dysk, głównie 3,5 cala, ale używając takich specjalnych adapterów można spokojnie sobie zainstalować 2 czy nawet 3 dyski 2,5 calowe. To jest wykonane z dość grubej blachy, jak to w firmowych komputerach Della. Także dość taka fajna, przydatna rzecz. Teraz tak, komputery te zwykle, jak je kupujemy już powiedzmy na rynku wtórnym, one mają dość słabe parametry, jeżeli chodzi o pamięci. Pamięci tutaj były na przykład 2 razy 4 GB, czyli 8 GB. Takie mieliśmy pamięci na początku. Dysk jakiś był tutaj 128 GB. Też dość mały jak na dzisiejsze czasy. No i procesor. Procesor i3 6100, a więc też taki podstawowy. Natomiast my robiliśmy tutaj upgrade. I tak, teraz pamięć jest 32 GB. Zobaczcie, tutaj są aż 4 sloty pamięci, co jest bardzo, bardzo przydatne. 4 sloty pamięci. My mamy 32 GB, teraz 2 razy po 16. I jeszcze zostaje miejsce na dodanie 2 kości, czyli możemy mieć 64 GB na przykład. Bez wyrzucania kości, bez podmieniania, tylko dodając 2 następne. Następny ciekawy element to jest dysk tutaj, zobaczcie, NVMe. To jest dysk Adata Legend 800, 1 tera, który działa tutaj z pełną szybkością. Oprócz tego jeszcze są tutaj 3 porty Serial ATA. 3 porty Serial ATA. Także możliwości są tutaj spore, rozbudowy. Jeżeli chodzi o dysk właśnie NVMe, to instalujemy zwykle takie dyski, to jest Adata Legend 800 do 3500 MB na sekundę. Pamięci jakie tutaj są, pamięci są nowe, dysk jest nowy oczywiście. Pamięci firmy X-Star na chipsetach Microna. Dość fajne pamięci, 2600 MHz, bardzo kompatybilne.
Tu i tak chodzi jako 2400, no bo takie są wymogi procesora. Oprócz tego jeszcze zobaczcie na tą pamięć. Jest w takich metalowych radiatorach. Także tutaj, jeżeli chodzi o pamięć, jest zupełnie wystarczająca. Nie ma potrzeby pchać do takiego komputera jakichś drogich pamięci, bo to naprawdę nic nie da. Teraz, co możemy tu jeszcze zainstalować? Widzicie, są dwa sloty PCI Expressowe, czyli jakąś grafikę, z tym, że tutaj grafika, jeżeli chodzi o Hackintosha, to musiała być low profile jakaś oczywiście, także może tam się to nie przydać, natomiast można zainstalować tutaj jeszcze kartę natywną Wi-Fi na slocie PCI Express. Tu wszystkie te właśnie dodatkowe karty, jak widzicie, są właśnie w systemie low profile, czyli one są takie niskie, muszą być, po prostu muszą być niskie. No, my tutaj dodajemy jeszcze adapter Wi-Fi na USB i to jest już wtedy cały taki komplet. Co jeszcze można powiedzieć? No, procesor właśnie jest tu 7500 i piątka. Tu też był właśnie taki upgrade z tej i3. Także to jest już dość mocny procesor, sporo można na nim zrobić. Chłodzenie tego procesora jest dość fajne, ponieważ duży radiator. Do tego jest taka jakby turbina, która wydmuchuje to wszystko na zewnątrz. Całe ciepło. Także komputer jest bardzo cichy, jeżeli o to chodzi. No, także tak to wygląda mniej więcej. I teraz tak, komputer pracuje z systemem macOS Sequoia i pracuje bardzo dobrze, wręcz powiedziałbym idealnie. Natomiast sama instalacja macOS Sequoia na tym komputerze jest dość trudna i wymaga trochę sporo zachodu, że tak powiem. Ale jak się już zrobi, to chodzi to bardzo stabilnie. No i cóż, teraz przejdziemy do drugiej części wideo, gdzie pokażę Wam, jak ta Sequoia na nim działa. Tak, jesteśmy już na systemie macOS Sequoia 15.2. Jak widzicie tutaj procesor Intel Core i5, 4-rdzeniowy, karta graficzna Intel HD 630 i 32 GB pamięci 2400 MHz. Jeszcze się przyjrzymy tutaj dokładnie w raporcie systemowym, jak to wygląda. No i zobaczcie, wszystko mamy. Mac jest zdefiniowany jako iMac 19.2. Tu mamy wyjścia audio, Ethernet 1 GB, grafika Intel HD 630. Tu są urządzenia PCI, USB oczywiście 3.0, wszystko jest aktywne, na USB jest jeszcze karta Wi-Fi. Dysków SATA nie mamy, natomiast mamy dysk NVMe Adata Legend 800. I teraz jeszcze krótka tutaj dygresja, mianowicie Dell Optiplex 7050 występuje z procesorami zarówno 6. generacji, jak i 7. generacji i tutaj jak widzicie na tym zestawieniu od procesorów i3 6100 aż do procesora i7 7700. My mamy aktualnie procesor i5 7500. I teraz możemy sobie zrobić tu jakiś krótki teścik. Na początek może Geekbench 6. Testujemy tutaj procesor i grafikę. Tak, tutaj widzicie i5 7500, 32 GB pamięci i teraz sobie zapuścimy ten teścik.
No i mamy już rezultat naszego testu. 3656 multicore. No to są takie standardowe wyniki dla tego procesora. Teraz możemy sobie jeszcze przetestować grafikę, czyli Intel HD 630. Tu może najpierw metal. No i mamy nasz wynik 4799 Metal Score. I teraz jeszcze test w OpenCL grafiki Intel HD 630. W OpenCL 3414. No i na tym sobie zakończymy tego Geekbencha tutaj. Teraz pokażę Wam w preferencjach, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj tak, zaczynając od początku Wi-Fi. Tutaj mamy taką kartę Wi-Fi, która jest na USB, czyli nie jest widoczna w preferencjach. Natomiast karta ta działa, to jest karta na Realteku i ona jest widoczna pod USB. Jeżeli tutaj sobie wejdziemy, tu macie pod USB i tutaj jest właśnie ten adapter Wi-Fi. Następnie idąc dalej, tutaj dźwięk na przykład. Dźwięk, jak widzicie, są aktywne głośniki wbudowane, są aktywne, jest aktywne wyjście audio i tutaj jeszcze można sobie przełączyć po DisplayPort albo po HDMI audio. No i tutaj wejścia, można podłączyć jakiś mikrofon, czy jest również line in do nagrywania dźwięku. No, natomiast jeżeli chodzi o dysk, tutaj mamy dysk Adata Legend 800 NVMe bardzo szybki. Jak zobaczycie sobie tutaj pod NVMe Express, on jest widoczny, 1 tera. I możemy zrobić sobie test tego dysku programem Blackmagic Disk Speed Test. No i to są takie wartości, one dochodzą do 3000 MB na sekundę, a więc jest to bardzo szybki dysk. Teraz jeszcze odnośnie karty graficznej. Ta karta Intel HD 630 jest wystarczająca do takich zastosowań typowych domowych. Nie jest to karta do grania, wiadomo, natomiast zawsze możemy sobie sprawdzić programem Unigine Valley. I tutaj na przykład jakiś taki podstawowy test Basic uruchomimy. I mamy tutaj 15 klatek w rozdzielczości 1280 na 720, maksimum 28. No wiadomo, nie jest to grafika, która służy do gier, także jest to taki średni wynik dla tego rodzaju chipsetu grafiki. No i cóż, jeszcze możemy zrobić tutaj, powiedzmy, test Luxmark, który testuje w OpenCL. Tutaj mamy, powiedzmy, wybierzemy sobie jakąś scenę do renderowania. I tutaj jest wykorzystywana zarówno grafika, jak i procesor i5 7500. I teraz sobie zapuścimy ten teścik. No i mamy rezultat 2708. I teraz jeszcze możemy zrobić sobie ostatni test programem Geekbench Cinebench R23. Wiadomo, że ten komputer nie służy do takich intensywnych renderingów, natomiast no zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało.
Tak, i zapuszczamy sobie test multicore. Trochę to potrwa, ale na wideo będzie to skrócone kilkadziesiąt razy. Zobaczymy jeszcze, jakie temperatury uzyskamy właśnie już przy takim maksymalnym obciążeniu procesora. Wynik w multicore 3481. Oczywiście te wyniki są trochę niższe, ponieważ ciągle działa tutaj QuickTime Player. I jeszcze sobie zobaczymy test single core. No i tak, test już się zakończył, 890 punktów, w multicore 3481, no wcześniej to było w multicore, jeżeli nie było nagrywania, to było trochę więcej, mieliśmy test 3683, no teraz mamy 3481, ponieważ jest włączony program do nagrywania wideo i on trochę, że tak powiem, osłabia ten wynik. Także te testy dają Wam pojęcie, jaki to jest komputer, jaki szybki, co mniej więcej można na nim robić. Także jest to komputer raczej dużo takiego domowego, przeglądanie internetu, jakaś prostsza grafika, może być też jakaś prosta edycja wideo. Natomiast nie służy on do jakiegoś renderingu bardzo wymagającego, bo wtedy musielibyśmy dość długo czekać na efekty. I teraz pokażę Wam, gdzie taki komputer kupić. Można to zakupić w naszej firmie na stronie angielskojęzycznej albo polskojęzycznej, jak kto woli. I tutaj jak wejdziecie sobie w sklep, tutaj mamy Dell Optiplex i tu jest cena taka standardowa 250 euro. Ona jest w konfiguracji 16 GB pamięci, dysk 512, natomiast jeżeli wejdziecie sobie w konfigurę MacStorm Dell, to tutaj można tak zrobić upgrade pamięci do 32 GB, do 64 GB, upgrade'ować dysk do 1 TB lub 2 TB. Można jeszcze dodać kartę Wi-Fi oczywiście. Jeszcze dodamy tutaj w ofercie będzie procesor i7 7700, jakby kogoś to interesowało. Natomiast mamy również ofertę dla tych, którzy już taki komputer posiadają, mianowicie mając już taki komputer, można kupić od nas oprogramowanie i tutaj jak sobie wejdziecie macOS w tą zakładkę, tutaj są gotowe systemy do użycia i tutaj jest również nasz Dell. I tu jest właśnie macOS for Dell Optiplex. To jest zarówno dla 7050 jak i 5050, ponieważ te modele w zasadzie niczym się nie różnią tutaj. I oferujemy tutaj pendrive z gotowym systemem operacyjnym Sonoma Sequoia, jak kto woli, albo ewentualnie pendrive instalacyjny, gdzie instalujemy to wszystko od zera, jak na oryginalnym Macu. Oczywiście wszystko jest skonfigurowane i tutaj oczywiście można sobie również ściągnąć to oprogramowanie z naszego serwera. Tutaj jak wejdziemy, tu jest nasz serwer i tutaj mamy oprogramowanie właśnie Dell Optiplex 7050. Jest Sonoma, będzie również Sequoia na życzenie i tutaj są właśnie dwie wersje oprogramowania. Jedna wersja, która
zawiera dokładny obraz systemu. Po prostu jak ją się skopiuje Carbon Copy Clonerem, no to wystarczy tylko wrzucić ten dysk i to działa. I druga wersja, gdzie jest pendrive instalacyjny, gdzie instalujemy to wszystko od zera, tak na oryginalnym Macu. To wszystko można ściągnąć z naszego serwera, także zapraszam wszystkich zainteresowanych. No i cóż, to wszystko w naszym odcinku i zapraszam do oglądania następnych produkcji.